Jak widzicie, łapy Nie ma. Siema wszystkim! Rozpoczynamy dzisiaj bardzo fajną serię, mianowicie będziemy analizować profesjonalnie dane ćwiczenia. Jak wiecie, na polskim YouTube możemy spotkać bardzo dużo teorii, natomiast bardzo mało jest praktyki, czyli od tej strony przelanie teorii w praktykę. Nie mówimy tu oczywiście o podejściu kulturystycznym, które jest dosłownie do dupy. My szukamy tutaj faktów. Zobaczcie ten film, czy Wam się podoba. Napiszcie komentarz na ten temat. Jeżeli chciałbyś wysłać film do mnie, może trafisz na kanał mój, wyślij to na mój fanpage. Jedziemy! Ha! Zdecydowałem, że będziemy oceniać tylko jeden siat, ponieważ jest tu tyle błędów, że mamy co oceniać, co poprawiać i co szukać. Płaszczyzna czołowa, oceniamy z przodu, co się dzieje, szczególnie z kolanami, czy uciekają do środka, czy nie, ale nas interesują najbardziej stopy. Stopa traci swoje wysklepienie, łuk stopy zapada się, między innymi z tego względu, iż po pierwsze nie ma sekwencji napinania od początku, ale druga najważniejsza rzecz jest taka, iż te buty nam przeszkadzają w utrzymaniu prawidłowej techniki. Więc mamy pierwsze zadanie polegające na tym, aby nasz pacjent zmienił obuwie. Ponieważ jest po pierwsze niestabilne, nie jest antypoślizgowe, no i przede wszystkim jest za miękkie. Te buty posiadają powierzchnię amortyzującą, mają dość niski współczynnik modułu Younga, a moduł Younga mówi nam, jak dane ciało, czyli te buty, reaguje na odkształcenia, na ściskanie i rozciąganie. Jak jesteśmy w dolnej fazie ruchu, używamy dużej siły przeciwstawnie do ziemi. Naciskamy na ziemię, aby się po prostu z niej odbić. Te buty nam odbierają energię, tak zwaną energię potencjalną sprężystości, którą powinniśmy wykorzystać w siadzie do podniesienia ciężaru, natomiast ona poprzez tą powierzchnię amortyzującą się rozprasza. Więc zmiana obuwia, wtedy transfer energii będzie skuteczniejszy, lepszy. Teraz druga strona, od boku, płaszczyzna strzałkowa. Zobaczcie, co się dzieje. Przede wszystkim brak kontroli, słaby hip hinge, mocno z kolan i stąd te stopy się podnoszą. Jak zobaczymy tor ruchu sztangi zaraz, to zobaczycie, że ma tendencję do uciekania do przodu, na palce, z tego względu, iż nie rozpoczyna z tak zwanego ruchu zawiasowego. Zobaczcie, co się dzieje też ze stopami. One w pierwszej fazie są normalne, na samym dole na palcach stoi i u góry, jak wstaje znowu, to się wyrównuje i idzie napięte. Pamiętajcie, że idealna ścieżka pionowa sztangi istnieje tylko i wyłącznie na maszynach, czyli na przykład na szmicie. Pamiętajcie, że sztanga nie jest centrum masy, ale mamy tutaj dwie składowe, czyli nasze ciało oraz sztanga. I musimy tutaj znaleźć środek i przede wszystkim zmienna obciążenia, jakie założymy, będzie decydować o tym, jak ta sztanga będzie nam się przemieszczać. Ty chcesz, aby środek masy pozostał na środku stopy, ty potrzebujesz środka masy, aby system pozostał na środku stopy i nie powinieneś oczekiwać, że sztanga znajdzie się na środku stopy i porusza się w idealnie pionowej linii. To będzie zależeć między innymi właśnie od obciążenia, o czym mówiłem wcześniej. Dlatego wiele osób nie potrafi siadać w prawidłowy sposób bez obciążenia. Dostaje obciążenie i nagle ten siad jest płynny, ładny, z pełnym napięciem i z pełną automatyzacją. Jak widzicie, w zwolnionym tempie nasz kolega mocno atakuje kolanami do przodu. Zgięcie w stawie skokowym gwałtownie rośnie, natomiast biodro minimalnie ucieka do tyłu i to jeszcze w zły sposób, czyli ten ruch zawiasowy hip hinge jest nieprawidłowy, traci całe napięcie rdzenia, brzuch, pośladki słabszej pozycji, tak samo i grupa mięśni kuszowo-goleniowych. Zobaczcie z daleka. Jak widzicie, mocna gwałtowna ucieczka kolanami do przodu powoduje to, iż stawie skokowym mu już brakuje, pomimo że on raczej jest w normie. Druga sprawa, jeżeli lubi tak mocno atakować kolanami do przodu, powinien nieco szerzej stanąć, ale to później jakie korekty powinien wykonać. Konsekwencją oczywiście braku napięcia u góry jest utrata napięcia sztywności na dole, stąd sama ta faza koncentryczna będzie zdecydowanie osłabiona, czyli w pozycji niefizjologicznej, czy tam nieanatomicznej, brak sztywności. No i druga sprawa, jak wstaje za późno, wypycha biodra do przodu, bardziej wypycha brzuch niż pośladki i w tym momencie, jak widzicie, jest dość spory łuk.
O, i tutaj widzimy to, co mówiłem, czyli kaczy tyłek w tej strefie dość wyraźny. Teraz na moim przykładzie praca kolanowa i praca biodrowa. Tutaj napięcie odpowiednie oraz praca biodra, ruch zawiasowy hip hinge na starcie, a tutaj mocna praca kolanowa, za mocna wręcz. No i w istocie rzeczy tracę całe napięcie, kontrolę, sztywność ciała, no i jestem dużo słabszy. Jeśli chodzi o technikę, jaką powinieneś wybrać, to już jest kwestia indywidualna, najlepiej synchronicznie, dobierać to. Kiedyś wcześniej, jak miałem zdrowe kolano, musiałem siadałem głównie kolanowo, aby utrzymać bardziej pion, ponieważ moim samym ogniwem był górny grzbiet. Teraz jest troszeczkę inaczej, ta tylna taśma jest dużo silniejsza, natomiast dalej te problemy z kontrolą motoryczną u mnie występują. No i podsumowanie, jakie korekty powinien nasz kolega wprowadzić. Po pierwsze, wymiana obuwia na płaskie, antypoślizgowe, ale przede wszystkim twarda powierzchnia. Druga sprawa, częstotliwość treningu wyższa, czyli co? Dzięki temu, że częściej będzie trenował, będzie miał większą szansę na wyrobienie prawidłowych nawyków ruchowych, na wyrobienie prawidłowej automatyzacji ruchu. Oczywiście powinien wykonywać więcej powtórzeń, więcej serii, aby utrwalić prawidłowy nawyk. Jak źle wykonuje, kończy serię czy tam powtórzenia. Dobrze wykonuje, kontynuuje. Druga rzecz, prowadzenie tempa, które pozwoli mu utrzymać stabilność przez cały ruch, albo się nauczyć, albo uświadomić sobie, jak prawidłowo się siada. Kolejny punkt to jest pauza na dole, czyli usztywnienie całego ciała w pozycji dolnej. Co dalej? Co dalej? Nauka odpowiedniej synchronizacji pracy stawów, szczególnie startować nieco większą pracą hip hinge, czyli ruchu zawiasowego. Usztywnienie na samym dole, też bardzo ważna kwestia. Co mu jeszcze brakuje? Chyba wszystko. Jeżeli macie jakieś uwagi, piszcie w komentarzach, czy Wam się to podobało. Też komentujcie ten siat, co jeszcze brakuje, mogę coś pominąć. Druga rzecz, udostępniajcie, jeżeli Wam się podoba. Jeżeli nie, dodajcie łapkę w dół. Jeżeli Wam się podoba, łapka w górę. Subujcie mój kanał. No i jeżeli macie ochotę, abym ocenił Wasz siat czy inny bój, śmiało wysyłajcie na mój fanpage, czyli Sebastian Kot, wózek widłowy Faceless. Do zobaczenia.